Wyobraźmy sobie taką scenę. Lipiec 3018 roku trzeciej ery, wieża Orthanc. Spotyka się dwóch starych sojuszników, dwóch potężnych czarodziejów, żeby omówić, no cóż, rosnące zagrożenie. Ale jeden z nich za moment ujawni prawdę tak straszną, że dosłownie wstrząśnie ona fundamentami Śródziemia. I to jest właśnie ten moment, te słowa, to one przypieczętowują zdradę. Saruman, przywódca Białej Rady, od tak proponuje sojusz z Sauronem, mrocznym władcą. To chwila, w której 2000 lat przyjaźni i wspólnej walki po prostu rozpadają się w pył. I tu dochodzimy do sedna sprawy. To jest pytanie, które sobie dzisiaj zadamy. Czy Gandalf mógł się tego spodziewać? Potraktujmy to jak taką starą, nierozwiązaną sprawę. Jak śledztwo w sprawie zdrady, która dojrzewała przez bagatela 2000 lat. Czy były jakieś ślady, jakieś sygnały, które Gandalf przegapił? No dobrze, czas rozpocząć nasze dochodzenie. Żeby zrozumieć tę zbrodnię, musimy cofnąć się do samego początku. Sekcja pierwsza. Ziarna rywalizacji. Przenosimy się do Walinoru, jeszcze zanim czarodzieje w ogóle postawili stopy w Śródziemiu, bo to właśnie tam, w ich relacji, pojawiły się pierwsze, ledwo widoczne pęknięcia. Zobaczmy, już na samym starcie widać fundamentalne różnice. Saruman zgłasza się na ochotnika. Dlaczego? Bo pcha go do tego duma. A Gandalf, pełen pokory, zostaje wybrany wbrew własnym obawom. Gdy tylko przybywają do Śródziemia, ich drogi od razu się rozchodzą i wtedy dochodzi do kluczowego wydarzenia, sekretnego daru, który na zawsze zatruje ich relacje. To porównanie świetnie pokazuje, w czym tkwił problem. Z jednej strony mamy Gandalfa, pokornego, budującego relacje, sojusze, a z drugiej Sarumana, dumnego, który buduje struktury władzy. Te różnice w charakterach od samego początku właściwie skazywały ich na konflikt. Saruman uważał się za naturalnego lidera. Każdy przejaw mądrości Gandalfa, każde uznanie dla niego traktował jak osobistą zniewagę. I tu mamy pierwszy konkretny motyw. Cyrdan budowniczy okrętów, widząc w Gandalfie największą mądrość, powierzał mu Narię, pierścień ognia. A Saruman, jako nominalny przywódca, poczuł się po prostu pominięty. Ta zawodowa zazdrość przerodziła się w taką cichą, tlącą się urazę, która przez setki lat będzie rosła w jego sercu. Dobrze, nasze śledztwo przenosi się teraz na główną scenę polityczną. Sekcja druga. Kłamstwa w Białej Radzie. To właśnie tutaj ambicje Sarumana zaczęła się psuć i zamieniać w aktywny sabotaż. Biała Rada miała być ostoją mądrości, a stała się teatrem jednego aktora. Zapamiętajmy tę datę. Jest absolutnie kluczowa. Rok 2851 trzeciej ery. To jest punkt zwrotny. Moment, w którym nieufność Gandalfa wobec Sarumana z jakiegoś takiego mglistego przeczucia zamienia się w bardzo konkretne, udokumentowane podejrzenia. A to jest dowód numer 1 w naszej sprawie. Kluczowe kłamstwo Sarumana. Gandalf odkrywa, że Sauron wrócił i ukrywa się w Dol Guldur i żąda natychmiastowego ataku. Ale Saruman używa całego swojego autorytetu, żeby tę decyzję zablokować. Twierdzi, że pierścień jest stracony, przepadł. To było celowe działanie, bo tak naprawdę w tajemnicy liczył, że sam go znajdzie. A co na to Gandalf? Wcale się nie kłóci, nie protestuje, publicznie akceptuje tę decyzję. Ale jego reakcja jest niezwykle wymowna. Siada z boku, w milczeniu pali fajkę i kompletnie ignoruje wywody Sarumana. To jest taki pasywny opór, który białego czarodzieja doprowadza do szału. Ale wiecie, co jest w tej scenie najciekawsze? Cała ta symbolika. Gandalf wydmuchuje kółka z dymu, a potem je łapie w dłoń, jakby chciał je ukryć przed Sarumanem. To był niemy sygnał, ciche oskarżenie. Gandalf wtedy jeszcze nie podejrzewał zdrady na rzecz Saurona, ale wiedział już jedno. Saruman gra na własną rękę i ma obsesję na punkcie pierścienia. Sekcja trzecia. Tajna wojna o Shire. Przenieśmy się na chwilę do, wydawałoby się, spokojnej krainy hobbitów, bo pod tą sielską powierzchnią toczyła się cicha wojna wywiadów. Gandalf wiedział, że musi chronić ten region nie tylko przed Mordorem, ale też przed wścibskim okiem swojego własnego przełożonego. Dowody, które zbierał Gandalf, były naprawdę niepokojące. Saruman, który publicznie wyśmiewał hobbickie zielsko, sam stał się jego nałogowym palaczem i potajemnie je sprowadzał. Sama ta hipokryzja była dla Gandalfa jasnym sygnałem. Co więcej, wiedział o jego szpiegach kręcących się po całej okolicy. Obraz sojusznika, który staje się rywalem, stawał się coraz wyraźniejszy. I teraz dochodzimy do najmocniejszego dowodu w całej tej sprawie.
Gandalf, wiedząc od dekad o magicznym pierścieniu Bilba, nigdy, ale to przenigdy, nie poinformował o tym przewodniczącego Białej Rady. To był akt świadomej niesubordynacji, a wynikał z głębokiej operacyjnej nieufności. Gandalf już wtedy traktował Sarumana jako bezpośrednie zagrożenie. I to prowadzi nas do kluczowej zagadki. Skoro Gandalf był tak bardzo podejrzliwy, to dlaczego dał się złapać w pułapkę w Orthancu? No cóż, odpowiedź leży w technologii. W narzędziu, którego użył Saruman, a którego potęgi Gandalf nie docenił. Mowa oczywiście o Palantirze, jednym z widzących kamieni. To była potężna technologia, ale i śmiertelnie niebezpieczna. Dlaczego? Bo Sauron posiadał inny z kamieni, co tworzyło bezpośrednią linię komunikacyjną. Gandalf wiedział, że kamień jest w Orthancu, ale zakładał, że żaden mędrzec nie byłby na tyle lekkomyślny, by go użyć i ryzykować kontakt z umysłem mrocznego władcy. Ten proces doskonale ilustruje psychologiczny upadek Sarumana. Jego największy grzech, pycha, doprowadził go do zguby. On naprawdę wierzył, że może spojrzeć w oko Saurona i wygrać ten pojedynek woli. Kompletnie nie docenił potęgi przeciwnika i został usidlony. Stał się marionetką w rękach tego, którego chciał przechytrzyć. I to był właśnie błąd Gandalfa. Oceniał Sarumana przez pryzmat własnej mądrości i ostrożności. Podejrzewał, że Saruman chce władzy dla siebie, że chce zostać rywalem Saurona, ale nigdy, przenigdy nie przypuszczał, że Saruman jest na tyle arogancki i, powiedzmy to wprost, głupi, by dać się złapać w pułapkę Palantyłu i stać się jego sługą. Sekcja 5. Ostateczny werdykt. Zbierzmy teraz wszystkie wątki naszego śledztwa. Czy Gandalf podejrzewał zdradę? Odpowiedź, jak się okazuje, jest znacznie bardziej złożona niż proste tak lub nie. Kluczowa jest tu psychologia Gandalfa. Doświadczał czegoś, co nazywamy dysonansem poznawczym. To konflikt między tym, co wiedział, a tym, w co chciał wierzyć. Z jednej strony jego intuicja i wszystkie dowody krzyczały, że Saruman jest nieuczciwym rywalem, ale z drugiej strony jego rozum nie potrafił zaakceptować, że mędrzec tej rangi, przywódca ich zakonu, mógłby tak kompletnie zdradzić swoją misję. Ta tabela to takie podsumowanie akt naszej sprawy. Pokazuje, jak przez 2000 lat zaufanie Gandalfa systematycznie topniało. Zaczynamy od prawie pełnego zaufania, które szybko eroduje przez zazdrość Sarumana o pierścień na ryje. Potem rok 2851, jego kłamstwo w Radzie i zaufanie leci w dół o połowę. Później przez jego działania w Shire spada do zaledwie 10%, aż wreszcie w lipcu 3018 roku w wieży Orthanc osiąga absolutne zero. To nie była nagła zdrada, to był powolny, 2000-letni upadek, który Gandalf obserwował z rosnącym niepokojem. Gandalf spodziewał się rywala, ale znalazł zdrajcę. Marionetkę w rękach większego zła. I cała ta historia zostawia nas z jednym fundamentalnym pytaniem. Co jest bardziej niebezpieczne? Wróg, którego zamiary są jasne, czy sojusznik, którego lojalność jest wieczną zagadką?